Ojciec kupił gospodarkę na Wołyniu. Zaczęła się banderowszczyzna, ale na razie mówi, idzie tyle, jakieś wojsko, no ale co to z wojskiem? Prowadzą konie, bydło. Nie wiedział, w jaki sposób będą mordować. Będą budować tą Ukrainę. Jak on się dowiedział, że to będą mordować, to on nie poszedł. Wyciągali go z łóżka i zarąbali. A ludzie mówią, no to Polaków wymordowali. Dlaczego Ukraińca zamordowali? A ona mówi, ludzie, jakby jego nie zamordowali, to by was tu nikogo już nie było. Bo on miał was wymordować. Nie poszedł, to on sam został zamordowany. Nie chcieli. To oni mówią, żeby im dali broń, to oni sami się z nimi rozprawią. No ale... I to byli Ukraińcy. Tak. No ale my dobrze żyli tam. I ludzie, zabierajcie się stąd i wyjeżdżamy, nas wymordują, zobaczycie. Mama mówi, ja nie pojadę. Że oni poszli do tych banderów, oni ich tam nie poznali, ale troszeczkę ich podejrzewali. My jeszcze nie zdążyli uciekać, a już kule gwiżdżą i dachówki się palą, zapalającymi kulami strzelają. Ktoś, stój, kto idzie? Ja się przytuliłam do ziemi, jakbym wstała, to mnie zastrzelił. Albo siedziała, jak ja leżałam, to te kulki tak podają, ciu, ciu, 3. Ja myślę, Boże, ja chyba w piekle jestem. No i w tej wsi, co my mieszkali, to zrobili taki schron. 4 wartownie były, że mama. Mówię, żyjesz ty? Ja mówię, żyję. Boże, myśleliśmy, że wszyscy już jesteśmy na plebanii u księdza, ale tylko ciebie nie było. Jest okazja jeszcze No to poopowiadać. jaki to był początek? No to zacznijmy od początku. Przedstawiamy tutaj Marię Gransort. Babcia ma za 2 miesiące 99 lat. No, Wierzyć się nie chce. no. Urodziła się na Wołyniu, na kolonii Kopaczówka, w rodzinie gospodarczej. Rodzice mieli gospodarstwo 15 hektarów ziemi, no i krowy, bydło, wszystko co potrzebne w gospodarce. A jak rodzice mieli na imię? Karol i Katarzyna. Karol Poleszak, a mama Katarzyna z rodziny Pawelec. No. No i mieli, była nas 4. Niby wszystkich była 5, ale jeden brat umarł. Jak on umarł, także była nas 4. Jak jeden umarł, to dopiero się urodziła Lodzia, to dalej była 4. A na co brat umarł? No to wtedy, ja wiem, wymiotowo był chory, pojechali do lekarza, a lekarz dał na zatrzymanie wymiotów i dziecko umarło, zadusiło się. Udusiło się wymiotami. A ile miał wtedy lat? Nie, on taki był jak Janek. 2 lata gdzieś. No. Jak umarł, miał rok, 4 miesiące, 4 dni. Aha. No teraz dalej co? A jak rodzeństwo miało na imię? Najstarsza była... Najstarsza była Genowefa, druga byłam ja, 3 był Heniek, 4 był Cesio, Ten, który 5 umarł. Lodzia. I ile starsza siostra była? Ile Genowefa miała? Genowefa ode mnie była niby rocznie 2 lata, ale tak prawie 3, bo ona w styczniu rodzona, a ja we wrześniu. No. A ile lat mieli młodsi? Młodsze rodzeństwo? Ile młodsze było? Heniek ode mnie był lat 6 młodszy, a Lodzia była ode mnie 13 lat. No. Czyli mieszkaliście na Wołyniu. Nie, my mieszkaliśmy w Lubelskim, moi rodzice z Lubelskiego pochodzą. Ale dziadek Poniatowski, Juliusz, miał majątek na Wołyniu i tego dawał usadnikom, a kto chciał kupić, to sprzedawał. Jak dziadek sprzedał swoją gospodarkę na Lubelskim i wyjechał na Wołyń.
Mhm. I to ty, babcia, jeszcze mieszkałaś tam, czy już się urodziłaś? Nie. I my mieszkali dalej w Lubelskim. Mhm. I później, jak już dziadek tam kupił na Wołyniu, a babcia bardzo lubiła ojca, i żeby tutaj na kupie są, a tutaj można kupić. Mhm. No i my wyjechali na Wołyń tam do dziadka. Czyli tam tania ziemia była. I tam kupili my, ojciec spłacił, Mhm. brat spłacił ojcu, ojciec kupił gospodarkę na Wołyniu. Mhm. I my tam mieszkali. No i później wybuchła wojna. Ale to jeszcze ten Poniatowski, bo coś pamiętam, że on tam chyba był w szkole gdzieś u was, nie? To ty, babcia, to pamiętasz? No, wybudował szkołę, wybudował elektrownię, że prąd nigdzie nie było, a tam prąd był w tej szkole. I bardzo, no ja mówię, że taki minister, dzisiaj minister gdzie byś zajmował takim czymś. Mhm. No i, Dbał bardzo tam o rozwój taki. no, no i zrobił, wybudował szkołę, te domy na nauczycieli, takie ustępy jak w mieście. Mhm. Po prostu było jak w mieście. Mhm. I on miał tam takiego swojego, Jakubiec się nazywa. On tam dał mu gospodarkę, miał budynek, tam przyjeżdżał do niego na wakacje. Mhm. I później rozbudował tam jeszcze jemu takie, że pokoje tam, pół Warszawy przyjeżdżało zawsze. Mhm. Wypoczywać. No. Czyli ty, babcia, go widziałaś też, tego Poniatowskiego. Widziałam ile razy. No i córka jego przyjechała, taka Basia, a wtedy tylko na czym można? Końmi tylko jeździli, ona na wierzchu, na koniu zawsze jeździła. Taka ładna była dziewczyna, ale nie ubierała się jak pani, miała taką swoją opiekunkę. Mhm. Ta tam była taka wielka paniusia, a ona miała taką różową sukieneczkę, dole habankę, całe lato w tym chodziła. Swobodnie się czuła pewnie. No. No i później w 1939 roku zaczęła się ta wojna. A ile miałaś lat, jak się wojna zaczęła? Ja miałam 14 lat. Mhm. No jak się wojna zaczęła, my mieszkali w takiej okolicy, drzewach, takie krzaki. Mhm. No takie było, drzewa karczowali, robili na pole. Mhm. No i tam tak gospodarowali. Później, jak wojna się zaczęła, no to my tam nie odczuli tak bardzo tej wojny, bo Mhm. mama była taka obrotna zawsze. Masło zrobiła, pojechała do Saren, kupiła cukier, sól, naftę, co było trzeba, wszystko. Czyli wam się wtedy jeszcze źle nie wiodło, całkiem dobrze. No, chociaż wojna była, ale my nie odczuwali tej wojny za bardzo. No ale potem zaczęła się banderowszczyzna, ale na razie nic tam nie tego. Nie odczuwał tego, gdzieś tam kogoś zamordowali, tam kogoś. Czyli ale- wy słyszeliście o tym, tam opowiadali między sobą, że coś się Tak. zaczęło Ja dziać. mówię, że pojechał po lasu do drzewa i tam go ktoś zabił. Mhm. A to jakieś porachunki mają, a to banderowcy już byli. Mhm. No i potem tak jakoś wszystko było tak troszkę w napięciu, nie? Mhm. A szwagier mój miał mieszkanie przy samej drodze. No i jednego razu mój wujek Sewer, ten co ja mówię, Mhm. i szwagra, brat, szli sobie drogą. Mhm. Ale ten co teraz do mnie zaniósł, ten Staszek, zaczął płakać, on był malutki, miał 8 miesięcy. I siostra zaświeciła światło do dziecka, a oni wstąpili. Mhm. No jak wstąpili, jakby nie wstąpili, to oni byliby i zabili tam. Mhm. Ale siedzi przy oknie ten mój, co to się dzieje? Mówi, idzie tyle, jakieś wojsko, no ale co to z wojskiem? Prowadzą konie, bydło, świnie wierne, pościel wierzą. Co to za jakieś wojsko? Mhm. No ale
Zapukał do drzwi, szwagier odemknął na koniu. Gdzie droga na Dąbową Górę? Mhm. No, szwagier pokazał, gdzie tam ta droga. A on mówi, lechaj spać i małprzy, bo my znają, gdzie to ja chata. Mhm. To kładź się spać i milcz, bo wiemy, gdzie twój dom. Mhm. I kto to był? A to był cały dowódca, bandera cholerny. Mhm. Czyli to sam Bandera tam był? No i później oni byli zmawiani, tak, że ci mają tą paroślę zamordować, Mhm. a tu taki był jeden, popatrzówkę naszą i na tej wsi duży mieli się spotkać. Mhm. No ale ten, co tu, co nasz miał mordować, taki był, taki troszkę obyty, nie taki ham. Mhm. I on nie wiedział, w jaki sposób będą mordować, będą budować tą Ukrainę. Jak on się dowiedział, że to będą mordować, Mhm. to on nie poszedł. Mhm. Czyli oni dostali za zadanie wybicie całych Tak. wsi Tak. Nie tylko wsi tam było i więcej. miast. No. Mhm. No i później ci tu wymordowali tą paroślę Mhm. i szli na takie wieś Wydemer, tam się mieli spotkać. Oni wyszli tam do Wydemera, a tam tych nie ma. Mhm. No to oni jechali tu i wtedy pytali się, gdzie to tam do niego szli. Mhm. No i poszli do niego, wyciągali go z łóżka i zarąbali. Mhm. Czyli tego przywódcę, który miał Tak, tą tak. miejscowość całą wybić. Dlatego, że nie poszedł, to jego zabili. Mhm. No i później na tym pogrzebie tam ona płakała, a ludzie mówią, no to Polaków wymordowali, a dlaczego Ukraińca zamordowali? Mhm. A ona mówi, ludzie, jakby jego nie zamordowali, to by was tu nikogo już nie było. Mhm. Bo on miał was wymordować, nie poszedł, to on sam Mhm. został zamordowany. No a na tej parośli ci tu przyszli, a to Niemcy ten też byli. No i każdy wyglądał jakoś zbawienia od tych Niemców, nie? Mhm. No i przystawili się jako partyzantka ruska. Mhm. No i kazali upiec chleba, świnie zabili, tam ich gościli, Mhm. I tych Ukraińców właśnie. Tak. Mhm. ale myśleli, że to partyzantka Mhm. ruska. No i później kto jechał tam, puszczali, jak nazad już zatrzymywali. I przywieźli ze sobą z Włodzimierca 7 jakichś jeńców, łasowców, bo to byli niemieccy policjanci. Mhm. A wieczorem mówią, że słychać było strzały tam w tym Włodzimiercu, to miasteczko było. I oni tam napadli tam i tych własowców tam właśnie porwali, Mhm. przywieźli związanych i tam ich pokładli, oni tam leżeli. Tak. Mhm. A ci się gościli do wieczora, a później mówią tak, że no oni odjeżdżają, ale musicie dać oczy pozawiązywać, bo przyjdą Niemcy, to co z wami wtedy zrobią, nie? Mhm. Durne ludzie posłuchali, powiązali im oczy, pierwsze, a takie dwoje dzieci kiedyś chleb do pieczenia, były Mhm. takie psy piece w domu. Mhm. Takie dwoje małych dzieci siedziało na tym piecu. No już takie 5, 10, tak 10, 8 lat, tak dziewczynka i chłopak. Oni książkę opisali później. Mhm. No i oni na tym piecu siedzieli. No i a było 22 stopnie mrozu. Mhm. I ten chłopiec mówi, jak nam się chce pić, ja zejdę na dół i zobaczę. Bo taka cisza. Mhm. On zeszedł na dół, małe dziecko siekierą zarąbane w kołyszce, matka leży cała w krwi, ojciec też. On wziął tą wodę, właził z powrotem, przywrócił się, wylała się ta woda, płakał tak. No i mówi, że taki mróz, a żadnego komina dym nie idzie. Mhm. A tam nie było dymu, tam nie miał kto palić. w tych Czyli zabili wszystkich. Wszyscy zabili. Czyli oni się podawali za rosyjską partyzantkę, a to byli Ukraińcy i przyszli Polaków tak, zabić. tak. I przyszli, zamordowali Polaków. No.
I to było gdzieś niedaleko was. 3 kilometry. Mhm. I później stamtąd, jak już poszli na tą górę, jak zabili tego Ukraińca i tam zatrzymali się na jakiś czas. Tam taka rodzina była, to najpierw chrzestny syn był, takie dwoje ludzi młode poszli, zawieźli nici do tkacza, bo to kiedyś płótna robili. Mhm. Tam ich obydwu zamordowali, no a tam było takie małe dziecko, to krowę zabili, brzuch rozeżnęli, to dziecko do tej krowy wsadzili. Mhm. No i Polacy poszli do Niemców sprosić, że oni tam, cała banda ich tam jest, żeby ich tam otoczyli jakoś tego. Żeby im pomogli po prostu. A Niemcy nie chcieli. To oni mówią, żeby im dali broń, to oni sami się z nimi rozprawią. No ale nie chcieli dać, bo sami się bali. Mhm. No i po tym wszystkim już, wszystko było takie napięte, Mhm. a jednego razu siostra była sama w domu, a kiedyś przed wojną to młodzi taki by do strzelców należeli. Mhm. Jakie ćwiczenia robili, takie. Mhm. No i szwagier należał też do tych. Ale to wojna była, to już tego nie było. I przyszedł jakiś mężczyzna do Gienki, pyta się, gdzie gospodarz. Ona mówi, że ja gdzieś poszedł. Mhm. To siadaj i siedź. A to był Polak czy Ukrainiec, czy kto? A to był Ukrainiec jakiś. Mhm. Ona siadła, dziecko małe 8 miesięcy, no i cała się trzęsie, a on zaczął szukać. Mhm. Mówi, szuka wszędzie. A szwagier jak był tam gdzieś, kupił sobie takie duże futro ładne. Mhm. A wujek jechał, gdzieś pożyczył to futro. No i tego futra tam nie było. Mhm. No i on szukał, wszędzie mówi. Największą dziurę zaglądał, Mhm. wszędzie zaglądał. Nawet do popielnika zaglądał. Mhm. I zabrał się i poszedł, nic nie wziął. Gienka taka roztrzęsiona przyleciała do nas takim płaczem i mówi, że jak było, a Nasiu to chyba futra szukał. Mhm. A ja później jak sobie mnie futra w pobiedniku futra szukał, on broni szukał. Mhm. No tej broni nie było, no nic nie wziął. Nie zabrał się i poszedł. Cholera. I nic nie powiedział. Nie. No i później już w tej całej wojnie i że te bandery wybili to, a tam jeszcze niedaleko, za nami po drugiej stronie, to się nazywała Parośla, ta wieś, duża, a tu też była Parośla, taka mała, małe, parę domków. No i wtedy my zaczęli wszyscy uciekać. Mhm. Bo to na kolonii, to każdy do dużej wsi uciekali. Mhm. Tam było bezpieczniej. Tak. No i my pojechali do takiej kolonii Antonówka. Antonówka była miasteczką, tam też by wojsko było. No i Włodzimierze z drugiej strony, jedni tu pojechali, drugi tu. Mhm. My do takiego Czecha pojechali. No i u tego Czecha my tam byli dłuższy czas. No a mama mówi, ja nie pójdę, bo no tutaj Mhm. bydło je, wszystko je, no. Nie no chciała jakże? dobytku swojego zostawić. Mhm. A w dzień nie napadali, to my z ojcem przyjeżdżali, ojciec siał wszystko, kartofle my posadzili, wszystko. Czyli w dzień można było normalnie żyć jeszcze. No, można było żyć w dzień, a w nocy każdy uciekał, gdzie kto widział. Mhm. No i później mówiłam już jednego razu, my już odjeżdżali, a mama gotowała, ja stałam przy tych drzwiach, wchodzi bandera. Boże, jak ja narobiłam krzyku, że strachu, nie bójcie się, ja wasz sąsiad. Mhm. On był osadnik tej dziewczyny, ojciec jego zabrali na Sybir, a ona jedna została. Mhm. Ona została, z nią się tam ożenił, ten i tu przeszedł, mieszkał na tym. Mhm. I to byli Ukraińcy. Tak. No ale my dobrze żyli tam Mhm. i z tymi, i z drugimi tam nikt nie ma żadnej różnicy. Mhm. Ta nawet tego jednego, to ta dziewczyna ze mną
do kościoła chodziła, w szkole razem siedzieli w ławce. Mhm. I w niedzielę jej brat pasł krowę, a u nas nie miał kto, to ja patrzę, to ona ze mną pasła krowy. My bardzo dobrze by żyli z nimi. No i mama jak została, to chodziła do nich tam na noc. Mhm. No i tam dłuższy czas nocowała. Czyli chodziła tam, nocowała i przy okazji pilnowała waszego Tak. dobytku całego. No a później już my przenieśli się bliżej tutaj do domu, żeby było, że krawy, żeby się pasły już. Bo tak gdzie Antonówka była chyba 10 kilometrów, Mhm. a tu było 4 kilometry. No i brat pasł nam te krowy dania i pasł. A ja tutaj byłam z Lodzią. No i tam pilnowałam jej. Mhm. No teraz czeka, żeby to się nie pójdzie. Czyli twoja mama chodziła przez jakiś czas do tej Tak. Ukrainki i tam ona ją w nocy Tak. nocowała u No, siebie. ale później ona mówi do niej, Kasiu, nie przychodźcie już, bo tu jakieś typy się kręcą, jeszcze wam krzywdę zrobią. Mhm. No to mama już nie poszła tam. Mhm. No ale później jak poszła do tego rodzić tam ten, Mhm. no to tam już chodziła. Do, Mhm. A co to za historia z tym? no ale to przyszedł ten, że jego córka rodzi, Mhm. żeby mama poszła. I to też Ukrainiec przyszedł prosić o pomoc. Tak, to Mhm. właśnie ten, co ja się go tak nastraszyła. Mhm. No i mama później do tych Ukraińców chodziła. Mhm. Czyli ona pomogła tam przy tym porodzie i... Tak, i później tam u nich nosowała, tam mówiła, że już nie, no. A my dalej tam siedzieli w tej Perzastej, ja i tam ojciec przyjeżdżał też, no to my tam byli tam. Czyli wy nocowaliście w tej większej miejscowości, Tak. a mama chodziła tam, A mama tam, do tej no. Ukrainki nocować. I tam pilnowała wszystkiego, a ja nie ganiał krowy, patrz Mhm. tam. Później, no co to dalej było? Mhm. I długo chodziła tam mama? Aha, no i później ta mama dłuższy czas była Mhm. i jednego razu przychodzi, a oni płaczą, wybierają się, złapali tego, bo to był bandera, dobry. Mhm. On Czyli to tam- był Ukrainiec, który nie był w tych... To był właśnie był w tym banderach był. Czyli był w tych u tych I banderów. go tam Mhm. złapali. Jak go złapali, no to oni uciekli. Mhm. No i mama już nie miała się gdzie schować. Mhm. No to wtedy przyjechała tam do nas. Już Mhm. była razem z nami. Mhm. Czyli No, wszyscy Ukraińcy musieli być w tych bojówkach Bandery. No. No i później szwagra, wujek był w tym, no w Ameryce. Mhm. Był w Ameryce i mówi, że on z Lubelskiego, bo on tam nigdy nie słyszał o żadnej Ukrainie. Mhm. I mówi, że tam pracowało takich 10 chłopaków. I te chłopaki ćwiczyły się, jak mordować Ukrainę, wyzwolić. Jak będą mordować, jak będą bić, i ćwiczenia robili takie. Mhm. A mówi, on nie wiedział w ogóle, gdzie ta Ukraina. Mhm. Że taka istnieje nawet, bo to kto to wiedział kiedyś o tym. No i on przyjechał do domu z tej Ameryki, a jego żona postarała się o dziecko. Mhm. No to on z tego wstydu, Mhm. Czyli miała dziecko, ale nie z nim. no bo on miał 2 dzieci, miała z nim i Mhm. później on przyjechał, było 3. Mhm. On z tego wstydu dał połowę pieniędzy jej siostrze, że go ma wychować i wykształcić. Mhm. To Tego- trzecie dziecko. Tak. No i ona tak zrobiła. A on przyjechał na Wołyń tam do nas. Mhm. Jak zaczęły się bandery, Czyli te ataki. a on mówi, no to ja już teraz wiem, gdzie ta Ukraina, jak to mają mordować. Mhm. Ludzie, zabierajcie się stąd i wyjeżdżamy, nas wymordują, zobaczycie. Mhm. I wszyscy powyjeżdżali, siostra wyjechała, i ciotka, wszyscy powyjeżdżali. Wyjeżdżali do Niemiec. Tak. A mama mówi, ja nie pojadę.
Mhm. A dziadek mówi, jak Kasia nie jedzie, ja też nie jadę. No to my zostali. No to później mieli. Mhm. Nie chciała zostawiać No. całego waszego gospodarstwa. No i my tam byli dłuższy czas, jak już po tych Ukraińcach. I No. cały czas te ataki Ukraińców się tam odbywały. No. W nocy mężczyźni wartowali, a kobiety spali. Taki był jeden dom murowany, to tam my spali, takie śledzie wszyscy. Mhm. Na mężczyźni te wartowali, pilnowali. Mhm. No i później jak był już ten napad, a ten mój wujek i ten jeszcze taki Karol Brzozowski znali ukraińską mowę dobrze, Mhm. także oni poszli do tych banderów. Oni ich tam nie poznali, ale troszeczkę podejrzewali. Mhm. Jak szli mordować, to ich ze sobą nie brali. Mhm. Dali im broń, wszystko mieli, ale ze sobą ich nie brali. Ale oni wywiad już dobry mieli. Mhm. I wtedy jak miał być u nas napad, to oni zawiadomili nas. Mhm. Czyli oni byli Polakami, którzy po prostu mówili po ukraińsku dobrze, tak? No to był mój wujek i jego kolega. Mhm. No i oni, jak już miał ten, oni nas zawiadomili, to mama poszła z rodzią, poszła na taka wioseczka była, Mhm. też na tą paroślę małą. Mhm. A ojciec też był na tych wartach był, a później przy tam gdzie my mieszkali, tam była taka dziewczyna i Mhm. taki chłopak, on troszkę taki był, ale nie był całkiem głupi. Mhm. Wyszedł na to i mówi, tak Kopaczówka się pali, nasza wieś się pali. Mhm. Mówi, uciekajmy, bo jak tam się pali, to parę kilometrów, to zaraz tu będą. My jeszcze nie zdążyli uciekać, a już kule gwiżdżą i dachówki się palą, zapalającymi kulami strzelamy. Mhm. Czyli zaczął się atak. No to ja wybiegłam, ona wybiegła na dór, ja za nią. Ona gdzieś mi się podziała i nie mam się gdzie podzieć. No i rzuciłam się tak prosto, że trzeba uciekać takim żyte takie było, Mhm. tym żytem. I później takie kubki zboża już tam, bo to był lipiec. Mhm. Myślę, wejdę do kubki i się tam schowam. Mhm. A nie, jak pchnie kubkę Mhm. i ja już jestem, Mhm. ja się położę. Położyłam się. Miałam plecak pod głowę. Mhm. Czyli w tym plecaku już miałaś takie rzeczy, bo wiedziałeś, że trzeba troszkę, uciekać. No. I tego. A krzyczy ktoś, stój, kto idzie? Ja się przytuliłam do ziemi. Jakbym wstała, to mnie zastrzelił. Albo siedziała, jak ja leżałam, to te kulki tak podają, trzy. No. Tak nad głową. Tylko Nie, nad plecami. Aha, tak nad nade- plecami. Mhm. Jakby mnie ranił, to tak bym tam umarła, Mhm. albo mnie ranił. No i później już zaczął się ten napad. Boże kochany. 10 wsi zapaliło się w jednej godzinie. Mhm. Także nie było gdzie uciekać, bo wszędzie się paliło. Mhm. No ja tam już leżałam w tym życie. I jak to bydło powypuszczali, bo zabierali. A to wszystko piszczało, wrzeszczało, co się paliło, koty, psy były. No, koniec świata. Mhm. Ja myślę, Boże, ja chyba w piekle jestem. No i tak do rana. Mhm. Rano ucichło już. Rano ucichło, ja się podniosłam. Widzę, nie ma nikogo. Trzeba gdzieś iść, ale gdzie? Mhm. No i ruszyłam się iść, patrzę, buchanek chleba leży, wzięłam sobie popachę. Idę dalej. No ale krzyczą tam jeszcze wszyscy, że tutaj do schronu lepiej, tutaj. A ja mówię, nie idę, szukam swoich. A gdzie schron był? Gdzieś w okolicy? Były tam. W Mhm. tej wsi, co my mieszkali, to zrobili taki schron. 4 wartownie były, Mhm. a w środku był ten schron, że ile 1000 ludzi się tam ksiądz mszę odprawiał.
I z każdej placówki pod ziemią był do tego schronu, można było przechodzić. Ale to oni to zbudowali specjalnie przed No, obroną, przed banderowcami? No, no. Mhm. No i wtedy ja mówię, idę sobie szukać dalej, gdzie naszych. Mhm. No ale brat tam gdzieś poleciał, on już miał 14 lat, taki był sprytny, jego tam nie trzeba było pilnować. Mhm. Najwyżej idzie mama. Mhm. Mówi, żyjesz ty? Ja mówię, żyję. Boże, myśleliśmy, że wszyscy już jesteśmy na plebanii u księdza, ale tylko ciebie nie było. Myśleli, że już po tobie. No i przyszli na tą plebanię. I to w jakiej miejscowości było? Za Antonówka. Mhm. No i przyszli na to. W wieku 99 lat odeszła moja babcia Maria Gransort. Tuż przed śmiercią, zaledwie 4 miesiące wcześniej, zdążyliśmy nagrać niesamowitą historię jej życia. Babcia lubiła o tym opowiadać i ja tę historię znam tak naprawdę od dzieciństwa. Babcia wyraziła zgodę na to, żeby upublicznić jej historię. Powstały takie jakby 3 części, 3 etapy jej życia. Pierwsza to dotyczy jej dzieciństwa spędzonego na Wołyniu i tego, co się wydarzyło tam w czasie wojny. Druga to wyjazd do Niemiec i przymusowa praca w fabryce. A ostatnia część to powrót do Polski na ziemię odzyskane. Pomimo tak trudnej historii babcia nie była osobą, która nienawidzi drugiego człowieka. Dlatego wszystkie komentarze jakieś oceniające, szerzące nienawiść będą usuwane.
Dziękuję.